Witajcie kochani. Taki ciekawy temat dzisiaj się objawił, związany z niejedzeniem, breftarianizmem. Jak niektórzy wiedzą, ten temat mi jest bliski tak szczególnie od 2012 roku, gdzie podjąłem się tej drogi właśnie doświadczania życia w takiej lekkości, w takim stylu bez jedzenia. I różne etykietki mi towarzyszyły, związane właśnie z tym stylem życia, jak breftarianizm, inedia, dieta praniczna i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę wszystkie te etykietki w pewnym momencie zaczęły mnie krępować, bo żadna z nich nie objawiała tego, co tak naprawdę w życiu doświadczałem. Ja bym to w tej chwili nazwał styl życia wolny od przymusu jedzenia, bo tak naprawdę w tym przymusie jest to coś, co potrzebuje być rozpoznane, że sięgamy po jedzenie z automatu, by tak naprawdę z siebie nie słyszeć i dawać sobie jakieś emocje. Ale to już jakby szerszy temat, dużo o tym mówiłem, ale o co chodzi? Dlaczego chciałem do tego tematu nawiązać? Chodzi o to, że na przestrzeni tych wielu lat, wielu doświadczeń zauważyłem tak, że tak naprawdę w tym temacie są dwie grupy ludzi. Jedna taka bardzo duża, a druga taka inaczej duża. Jedna to jest taka, że to są osoby, które bardzo fascynują się tym tematem i praktykują styl życia wolny od niejedzenia, nazywając go breftarianizmem czy dietą praniczną, ale tak naprawdę co jakiś czas spożywają jakiś pokarm. W zasadzie nie spotkałem żadnej osoby w swoim życiu, która by trwała lata bez jedzenia, na samym piciu na przykład, czy bez picia. Tak naprawdę spotykam ludzi, którzy wstrzymują się od jedzenia, wstrzymują się od picia, ale co jakiś czas po to sięgają. I czy to w formie soków, czy w formie owoców. Także tak to mniej więcej wygląda i no właśnie. I tak wygląda to wielkie słowo breftarianizm, które tak naprawdę wiąże się z tym, że ono określa ludzi, którzy odżywiają się oddechem. Ale wtedy szybko zmykają do tropikalnych krajów, które zawierają w powietrzu większą wilgoć powietrza i się przełącza organizm na inne przyswajanie wody. Ale to już jakby też kolejny temat fajny. Ale i to jest jedna grupa. A druga grupa, taka bardzo mniejsza i niszowa, to jest grupa, która mówi o tym, że element życia bez jedzenia i bez picia wiąże się z podłączeniem energetycznym do jakichś tam różnych istot, które zasilają, czy różnych innych przestrzeni energetycznych. I faktycznie tak to też jest i mam o tym przekonanie, że kiedy przywołamy różnego rodzaju istności, one nas poprowadzą tak, że podłączają nas energetycznie do czegoś, do jakiegoś źródła na zewnątrz. To nie jest moja droga i nie jest to mój kierunek, żeby w ten sposób gdzieś tam funkcjonować w takim podłączeniu. Nikogo nie podłączam, nikogo nie coś tam nie robię, dlatego że podłączenie jest jakby nieustannie w każdym z nas i to jest kolejny temat w sercu, czy jakkolwiek to nazwać, aczkolwiek ci, którzy mówią o podłączeniu, mówią też o sercu i to taka zabawa w ogóle słowna ale chodzi mi o to, że w tym podłączeniu, w tym esencji nie ma co podłączać dla mnie. Każdy z nas odżywia się światłem i ten przepływ światła jest bardziej lub mniej zamulony. Tylko tyle. Poprzez przekonania, poprzez różnego rodzaju warstwy emocjonalne, które w taki sposób nas jakby zamulają w widzeniu, w przepływu tej energii. Każdy, kto wstrzyma się od jedzenia przez jakiś czas, no to odczuje, że ta energia płynie mu lepiej i odżywia go. Ale
Ale jest kwestia taka, że warto w tym wszystkim gdzieś tam dostrzec właśnie ten element tego, że w każdym nas, w tej esencji, w tym portalu serca jest źródło wszystkiego. No i to taka refleksja, że tak naprawdę wiele różnych rzeczy się dzieje, różne pojawiają się osoby, tematy, zachęcenia. Mówię tylko o swoim jakby doświadczeniu i tak naprawdę to się sprowadza do mojego doświadczenia, że mówię to, co doświadczam. Już nie bez żadnych górnolotnych jakichś zachęceń do jakiegoś stylu życia, który jest nie wiadomo jaki, bo jest poza moim doświadczeniem. I tak naprawdę wstrzymywanie się od jedzenia przez dni, wiele dni, wstrzymywanie się od picia, jest to coś normalnego, normalna praktyka i warta aplikowania do swojego życia, dlatego że to jest niesamowite odkrywanie siebie, resetowanie siebie, otwieranie się na to, by słyszeć siebie, bo to jest fundamentalna sprawa. To jest najbardziej funkcjonalne w tym wszystkim, co my mówimy, robimy, że praktycznie możemy o siebie usłyszeć. A w jakim momencie możemy siebie lepiej w jakim momencie siebie możemy najlepiej usłyszeć? W takim, kiedy nasze ciało jest na tyle oczyszczone, niezamulone, ale mówię, ciało fizyczne to już jakby jest oczywista sprawa. Ciało emocjonalne, te lęki, te wszystkie rzeczy, które są w naszej podświadomości, zobaczone, dostrzeżone, to pozwala nam przeżyć się w prawdzie. I takie kilka refleksji luźnych na temat właśnie tego stylu wolnego od przymusu jedzenia, który dla mnie jest już jakby taką oczywistością, gdzie sięgam po jedzenie w zasadzie to z trzech powodów. Jeden powód to jest taki, że smakowo, zmysłowo chcę coś spróbować. Drugi powód to jest taki, że siedzę z przyjaciółmi, z dziećmi i wspólnie przeżywamy chwilę właśnie coś spożywając, ale to jest też bardzo głęboko ważna sprawa, bo kiedy ktoś spożywa, a ktoś nie spożywa, to wibracyjnie zaczyna się to wszystko, ta relacja rozchodzić. I tutaj jest ten trzeci punkt, który dla mnie jest bardzo ważny, ze względu na komunikację. Wybieram pewne momenty, w pewnych momentach sięgnięcie po jakieś jedzenie. Zazwyczaj to będą owoce, coś surowego, soki, po to tylko, żeby komunikować się z otoczeniem. I to jest dla mnie bardzo istotne. Bo moment, gdyż te nasze wibracje się zmieniają, to wierzcie mi, ta komunikacja i ci, co doświadczyli, zaczyna szwankować. Tracimy kontakt z ludźmi wokół nas, z rzeczywistością betonową. Wtedy nas tylko ciągnie do lasu i do bycia samym sobą. Oczywiście pojawiają się osoby, a to już jest kolejny temat fajny. Ale tak to mniej więcej wygląda z mojego doświadczenia. Tak więc, kochani, zachęcam Was do tej przygody eksperymentowania, doświadczania siebie jako istoty, która odżywia się światłem i demaskowania tych przekonań, które nas ograniczają, że mówią, że ja nie mogę, to coś się dzieje. Posmakować siebie w każdej odsłonie, głębiej i głębiej, i świadomie po prostu doświadczać tej lekkości, tej wolności życia poza przymusem jedzenia. Kochani, najlepszego dla Was. Kilka refleksji. Hejka.